Niby każdy wie, jak sprawdzić olej w silniku. Do momentu, aż się porozmawia z mechanikami i usłyszy o tym, jakie historie dzieją się na warsztatach. Coś ty zrobił tym busem! Dlatego dzisiaj razem z Texaco, producentem oleju Delo 400 XSPFA SAE 5W30, pokażemy Wam, jak to zrobić w kilku krokach prawidłowo. A na koniec powiem Wam, jak możecie zdobyć taki fajny prezent od Texaco. Zapraszam. Ja w dzisiejszym odcinku skupię się na ciężarówkach, ale jest praktycznie tak samo, jeżeli chodzi o osobówki, więc zapraszam wszystkich. Różnica jest taka, że tutaj wchodzi dużo więcej oleju. To jest 13-litrowy silnik i ciekawostka, ile trzeba oleju przy wymianie? Odpowiedź mi plus minus 32 litry. No dobra, zabierajmy się już do sprawdzania poziomu oleju. Ach, taki piękny dzień. Na to, żeby odkryć, że nie ma oleju w mojej ciężarówce. Jezu, żeby się to nigdy nie wydarzyło. A żeby się to nigdy nie wydarzyło, to trzeba sprawdzać regularnie. Można komputerowo, można, ale ja lubię manualnie. Po pierwsze, to musimy znaleźć odpowiedni teren. Ale jaki to jest odpowiedni teren? Odpowiedź brzmi równy. Jeżeli staniemy na krzywiźnie, to olej przeleje się i odczyt na bagnecie będzie zafałszowany. I to nie jest ważne, czy to będzie krzywizna na boki, czy to będzie krzywizna przód-tył. Wciąż odczyt będzie nieprawidłowy, więc jeżeli chcemy precyzyjny odczyt poziomu oleju na bagnecie, to musimy znaleźć równy teren i dopiero wtedy sprawdzać poziom. Mamy to odpowiednie miejsce, podjeżdżamy sobie, otwieramy maskę. Jesus Christ, that's Jason Bourne. Wyciągamy bagnet i sprawdzamy poziom oleju, tak? No właśnie nie. Sprawdzanie poziomu oleju zaraz po zgaszeniu silnika to bardzo kiepski pomysł, bo nie zdąży spłynąć olej. Generalnie zazwyczaj producenci rekomendują sprawdzanie oleju 5, 10, 15 minut po zgaszeniu silnika. Generalnie na ciepło, bądź też całkiem na zimno, ale na pewno nigdy nie na gorąco. Więc jeżeli chcesz mieć 100% pewności, czy sprawdzać na zimno, czy na ciepło olej w swoim silniku, to sprawdź instrukcję obsługi. No dobra, idę na kawę. Poradziliśmy sobie już z dwoma pierwszymi krokami i teraz przechodzimy do sedna sprawy. W tym kluczowym momencie dalej można zrobić dosyć poważny błąd, ale pierwsze zlokalizujmy bagnet. Bagnet powinien być czerwony i wyglądać mniej więcej tak. Zauważcie, że on w ogóle jest tak jakby przykręcony na pół lub nawet ćwiartkę gwintu. Mój wygląda tak. Muszę go teraz odkręcić i wyciągnąć. No, ten jest bardzo długi, ale dzięki temu nie trzeba podnosić kabiny. No dobrze, mamy ten bagnet wyciągnięty. Bierzemy sobie jakąś czystą szmatkę, czy też papier, bo generalnie to nie chcemy, żeby nam jakieś zanieczyszczenia wpadły do oleju. I czy taki odczyt już jest ok? No nie jest. Właśnie, że teraz dopiero musimy sobie wyczyścić tą blaszkę. Zobaczcie, jak ona wygląda u mnie. I teraz jest ten kluczowy moment. Wkładamy bagnet zdecydowanym ruchem, przekręcamy do końca, wyciągamy i sprawdzamy teraz. I co tu można zrobić nie tak? Można nie dopchnąć bagnet do końca. Zwróćcie uwagę, że tu jest taki, powiedzmy, jakby gwint i jeżeli my, wkładając bagnet, nie dokręcimy go do samego końca, to tyle, co tutaj jest według mnie centymetr, będzie zafałszowany poziom oleju. I może się zdarzyć tak, że pokażę Wam poziom właśnie o tyle niższy, niż jest w rzeczywistości i dolejecie oleju do silnika, który wcale tego nie wymaga, tylko przez to, że nie włożycie bagnet do końca. Więc zwracajcie uwagę na to, żeby jak wkładacie, dokręcić ten bagnet do końca i wtedy wyciągnąć. I jak wyciągacie, to też zwracajcie uwagę na to, żeby nie wyciągnąć bagnetu o tak, bo ten poziom od razu nam się znowu zafałszowuje, bo olej dosyć szybko spływa. Tylko jak wyciągacie, to od razu starajcie się bagnetem w dół. Żeby nie było takiego przelewania oleju w silniku, bo to nie jest tak, że jak doleje się więcej oleju niż potrzeba, to wszystko będzie ok, olej się zużyje i spadnie do odpowiedniego poziomu. Nie. Za dużo oleju grozi awarią silnika, więc
Trzeba być precyzyjnym. I ostatecznie, ile tego oleju powinno być? Zwróćcie uwagę, że tutaj na tym bagnecie jest zaznaczony poziom maksymalny i poziom minimalny. Czyli poziom generalnie musi się mierzyć w tej oto krótkiej strefie. Jak jest blisko minimum, możemy dolać. Jak jest blisko maksimum, zostawiamy tak jak jest. W każdym razie taka krótka strefa, która jest w zakresie normy. I tego musimy pilnować. Nie przelewać. Jak sobie tak sprawdzamy ten poziom oleju, to jest jeszcze jedna rzecz, na którą musimy popatrzeć. Mianowicie na samą konsystencję i kolor oleju. Olej ma dużo różnych funkcji i jedną z nich jest czyszczenie silnika. Więc olej jest złoty tylko i wyłącznie w momencie wlewania oleju do silnika. Później już zawsze będzie ciemny. Natomiast jeżeli jest czarny i gęsty jak smoła, to znaczy, że coś jest nie tak. Albo jak jest jeszcze taki mleczny, to już jest w ogóle bardzo nie tak. Jak widzieliście, u mnie poziom oleju był odpowiedni. Ale co, gdyby było za mało? Wtedy wzięłabym odpowiednio dobrany olej do silnika z odpowiednią aprobatą. Ja mam tutaj Delo 400 XSPFA SAE 5W30 z technologią Isosyn. To jest olej, który może poprawiać ekonomię paliwową nawet do 1,3%, co przy jednej ciężarówce może nie robi wrażenia, ale pomyślcie sobie, jaką to może zrobić różnicę w skali roku na 100 ciężarówkach. Ale to jeszcze nie wszystko, bo też zapewnia dobrą efektywność, utrzymanie czystości i promuje ochronę przed użyciem cylindra, tłoka i układu rozrządu, co zapewnia maksymalną żywotność pojazdu. No, ale wracając do tematu, to wtedy wzięłabym sobie taki olej i idziemy na górę. No i wtedy bym sobie dalej wysunęła korek. Zauważcie, że w Volvo to jest wysuwane, teraz jest schowane. Do uzupełnienia robimy tak, jest tutaj blokada, to nam się nie ruszy, jest zablokowane, odkręcamy korek. Czerwony korek, pamiętajcie o tym, że czerwony korek. To się niestety często zdarza, że kierowca pewnie przez zwęczenie, pewnie przez jakieś rozproszenie naleje płynu do spryskiwaczy, zamiast tu, to naleje tu. Pamiętajcie, czerwony korek tylko i wyłącznie dla oleju silnikowego. No, więc tak bym sobie otworzyła i z tej wielkiej bańki ciężko by mi było dolać oleju, więc pewnie potrzebowałabym jakiegoś dodatkowego lejka lub przelałabym sobie trochę tego oleju do mniejszej bańki, najlepiej 5-litrową bańkę. Jeżeli ubytek oleju byłby stosunkowo duży, wlałabym 5 litrów oleju tutaj, odpaliłabym silnik, dałabym mu chwilkę popracować, zgasiła, poczekała 10-15 minut, wtedy sprawdziła poziom oleju. Jeżeli byłby dobry, to już bym po prostu zakręciła i schowała. Jeżeli byłby niewystarczający, no to bym powtórzyła. W każdym razie nie ma co lać od razu dużo oleju na raz, bo to może doprowadzić do awarii silnika. Jeżeli są tutaj osoby, które oglądają stricte pod osobówki, to w osobówce na jeden raz dolałabym plus minus około pół litra oleju, ale już na pewno nie więcej niż 1 litr oleju. Więc strzelam pół litra, odpalamy, gasimy, czekamy, sprawdzamy. Jeżeli trzeba, to jeszcze raz dolewamy, więc przestrzegam, żeby nie zalać silnika zbyt dużą ilością oleju. Uważajcie na to. No i to już jest koniec tego odcinka, ale jeszcze była mowa o jakimś prezencie. No słuchajcie, bo Texaco specjalnie dla swoich polskich widzów przygotował coś specjalnego. Taką oto ciepłą, wygodną kamizelkę z kieszeniami, czerwoną pod spodem. Co trzeba zrobić? Na dole zostawiam Wam linka. To jest strona świeżutka, zbudowana specjalnie dla Was. Zobaczcie, według mnie bardzo ładna, mega fajna, ciekawa i kolorowa. Więc na tamtej stronie możecie sobie zamówić ten olej Delo 400 XSPFA SAE 5W30. Macie ogromną szansę na to, żeby dostać właśnie taką kamizelkę. Więc odsyłam Was do linka. I serdecznie dziękuję za uwagę w dzisiejszym filmie. Zapraszam Was do komentowania. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć!